Wyspa Vis zaczyna się jeszcze zanim postawisz stopę na nabrzeżu. Kiedy Speed powoli zostaje z tyłu, jakby ktoś odsuwał od nas głośny ekran. Vis nie jest wyspą, która macha do turysty neonem. Vis ma inną metodę. Najpierw udaje zwykłą wyspę. Kamień, port, łódki, kawa, słońce. A kiedy człowiek się rozluźni, kiedy zdejmie z oczu pierwszą warstwę wakacyjnych klapek, wtedy dopiero zaczyna pokazywać, że pod spokojną powierzchnią ma własny alfabet. Zaczynamy od miasta Vis. Od miejsca, które wygląda tak, jakby ktoś wziął garść kamiennych domów, garść łodzi, trochę cienia, trochę soli, 2 łyżki oliwy, 1 zatokę i wymieszał to wszystko powoli, bez pośpiechu, drewnianą łyżką po babci. Prom wpływa do zatoki i od razu wiadomo, że tu morze nie jest tylko dekoracja. Vis przez wieki nazywał się Issa, Lissa, a później Vis. Zmieniał języki, mundury, flagi i właścicieli. Ale nie zmienił najważniejszego, tego uczucia, że jest trochę na uboczu. I właśnie od tej osobności zaczyna się jego smak. Miasto Vis nie ma jednej wielkiej sceny. Ono ma kilka małych scen ustawionych przy wodzie. Jest port, gdzie prom rozkłada brzuch i wypuszcza samochody, skutery i ludzi, którzy jeszcze przez chwilę chodzą zbyt szybko. Jest nabrzeże z kawiarniami, gdzie filiżanka espresso potrafi być pierwszym lokalnym przewodnikiem. Jest Kut, stara część miasta, bardziej elegancka, jak ktoś, kto nie musi już nikomu nic udowadniać. Są wąskie przejścia, kamienne domy, zielone okiennice, bramy, za którymi słyszy się pranie i dojrzewa zwykłe życie. Mapa na Wisie czasem przeszkadza. Pokazuje ulice, ale nie pokazuje zapachu chleba, cienia na murze, starszego pana siedzącego pod domem, kota, który idzie przez plac z miną właściciela gminy. W Kut bardzo szybko zrozumiesz, że stare miejscowości nad Adriatykiem nie są zbudowane dla pośpiechu. Schody nie lubią nerwów. Kamień mówi: idź wolniej, bo inaczej niczego nie usłyszysz. A jest czego słuchać. W porcie słychać liny uderzające o maszty, w kawiarniach filiżanki, w wąskich ulicach kroki. Czasem skuter przejdzie tak blisko, że przez sekundę człowiek czuje się częścią chorwackiego testu z refleksu. Ale zaraz potem znowu przychodzi spokój. Ten wyspiarski, lekko słony, trochę leniwy, ale wcale nie pusty. Pierwszy spacer prowadzi nas w stronę Prirovo. To mały półwysep, który zamyka port jak spokojny przecinek w zdaniu. Jest tam klasztor, cmentarz, cyprysy i widok na zatokę. Patrzysz na wodę, na miasto, na łodzie i nagle rozumiesz, że wyspy mają inną relację z przemijaniem. Na lądzie człowiek ciągle gdzieś jedzie. Na wyspie wszystko wraca do brzegu. A potem wracamy do miasta, bo Vis nie pozwala na zbyt długą melancholię. On potrafi być wzruszający, ale zaraz potem podsuwa zapach ryby z grilla i człowiek przypomina sobie, że filozofia filozofią, ale coś trzeba zjeść. A na Vis mówi morze. Po prostu kładzie na stole rybę, oliwę, chleb, wino i patrzy, czy jesteś wystarczająco mądry, żeby docenić prostotę posiłku. W mieście Vis jednym z miejsc, które warto zapamiętać, jest konoba Pojoda. Sama nazwa brzmi tak, jakby należała do miejsca, gdzie kelner nie pyta, czy lubisz morze, tylko zakłada, że skoro już tu jesteś, to trzeba ci je podać na talerzu. Co tu zamówić? Najprościej. Rybę lub ośmiornicę, jeśli kuchnia ją ma. Coś z grilla, coś z oliwą, coś przy czym człowiek nie musi pytać, z ilu składników składa się sos, bo odpowiedź brzmi: z morza, ognia i miłości do jedzenia. Warto też pamiętać o wiszkiej pogaczy, tej wyspiarskiej, słonej opowieści z ciasta, cebuli i ryby. Na wyspie Vis ważne jest też wino. Wugawa. Białe, wyspiarskie wino ma w sobie coś z popołudnia na kamieniu. Jest aromatyczne, ale przede wszystkim lokalne. Po obiedzie miasto Vis najlepiej oglądać od strony światła. Rano jest świeże, zaspane, jeszcze nie do końca uczesane. W południe robi się jaśniejsze i twardsze. Kamień odbija słońce, łodzie błyszczą, ludzie chowają się w cieniu, a koty udają, że medytują, choć prawdopodobnie po prostu czekają na rybę. Wieczorem Vis mięknie. Wtedy port zaczyna świecić, rozmowy robią się dłuższe, a morze staje się ciemną tkaniną, na której ktoś rozsypał światła. Ale zanim pozwolimy sobie na wieczór, ruszamy dalej. Niedaleko miasta są miejsca, które pokazują, że Vis nie kończy się na porcie. Stončica
to jedno z tych miejsc, które potrafią wprowadzić człowieka w dobry nastrój, nawet wtedy, gdy wcześniej próbował zaparkować w Chorwacji w sezonie, co samo w sobie jest testem charakteru i zawieszenia samochodu. Stončica ma latarnię, piaszczyste zejście do wody i trochę inny klimat niż kamienne plaże, które zwykle kojarzymy z Dalmacją. Jest łagodniejsza, bardziej rodzinna, mniej dramatyczna. Nie udaje dzikiej zatoki z plakatu. Raczej mówi: zdejmij buty, usiądź tu ze mną i nic nie rób. Dalej są Milna i Zaglav. Tu południowa strona wyspy pokazuje jaśniejsze kolory. Woda robi się niemal bezwstydnie turkusowa, a człowiek zaczyna rozumieć, że słowo błękit ma za mało odmian. Milna ma spokój zatoki, w której można złapać oddech. Zaglav wymaga trochę więcej zachodu, ale wyspy lubią sprawdzać, czy naprawdę ci zależy. Najpiękniejsze miejsca rzadko leżą przy promenadzie. Trzeba do nich dojść, dopłynąć, czasem się spocić, czasem pobłądzić. I bardzo dobrze, bo gdyby wszystko było dostępne od razu i dla każdego, nasza podróż nie byłaby przygodą. W tej części wyspy warto też zajrzeć do Rukavac. Rukavac raczej rozkłada ręcznik na skalę i mówi: tyle ci wystarczy. Wokół są plaże, zatoczki, ścieżki, trochę domów, trochę ciszy i to cudowne uczucie, że życie może być prostsze niż nasze codzienne kalendarze udające tablice lotów. A skoro jesteśmy przy prostocie, wróćmy do stołu. W mieście Vis, poza Pojodą, warto pamiętać o miejscach takich jak Lola Konoba and Bar. Lola ma bardziej ogrodowy, wieczorny, taki towarzyski charakter. Każde z tych miejsc może opowiedzieć Vis inaczej. I to jest piękne, bo wyspa nie ma jednego smaku. Ma całą spiżarnię nastrojów i smaków. Jeśli masz więcej czasu, warto wybrać się na Grandovac. To zatoka blisko miasta, dobra na łagodniejszy odpoczynek, kiedy nie chcesz jeszcze opuszczać okolic Wisu, ale port zaczyna robić się zbyt głośny. Grandovac ma w sobie coś z krótkiej ucieczki. I właśnie za to lubię wyspy. Vis ma w sobie ten rodzaj dyscypliny, delikatnej, ale skutecznej. Mówi: możesz mieć plan, ale zostaw miejsce na przypadek. Przypadek na Wisie może zaprowadzić do małej zatoki, do rozmowy przy kawie, do sklepu z lokalnym winem, do uliczki, która kończy się widokiem na morze. I właśnie wtedy podróż zaczyna mieć smak. Bo po latach często nie pamiętasz dokładnie, o której godzinie wszedłeś do jakiegoś zabytku. Pamiętasz natomiast smak pomidora z oliwą, zapach rozgrzanego kamienia i to, że przez chwilę nic nie musiałeś. Na koniec tego pierwszego spotkania z Wisem warto więc nie robić nic. I pomyśleć, że może właśnie o to chodzi w dobrej podróży. Żeby wrócić z jednym miejscem, które od czasu do czasu samo odzywa się w pamięci. A Wis ma taką zdolność. Potrafi wrócić nagle, przy kieliszku białego wina, w zimny dzień, kiedy człowiek patrzy za okno i przypomina sobie zatokę. A jeśli lubisz takie podróże nieoczywiste, spokojne, z klimatem, smakiem i lekkim przynurzeniem oka, subskrybuj kanał i ruszajmy razem w kolejne wyprawy bez klapek. Zarówno tych na stopach, jak i tych na oczach.